A co jeśli wszystko, co nazywasz rzeczywistością, jest jedynie wygodną adaptacją umysłu, by znieść niepokój nieznanego? Nie mówimy tu o teorii spiskowej ani ezoterycznych mrzonkach. Mówimy o sposobie, w jaki interpretujesz świat, o tym, jak radzisz sobie ze swoimi pewnościami i o tym, jak głęboko te pewności zostały w tobie zainstalowane bez twojej zgody. A co jeśli każde z twoich przekonań, gustów, celów, nawet sposób, w jaki kochasz lub nienawidzisz, były jedynie odbiciem systemu tak dobrze skonstruowanego, że wierzysz, iż wszystko to pochodzi od ciebie? Wierzysz, że myślisz samodzielnie, ale czy kiedykolwiek zastanowiłeś się, co naprawdę mieszka w twoim umyśle? Większość ludzi wierzy, że ma wolną wolę, że może wybrać swoją karierę, partnera, marzenia. Ale ile z tych decyzji było naprawdę twoich? Przed 25 rokiem życia prawie wszystko jest już ustalone. Sposób, w jaki postrzegasz sukces, granice, w które wierzysz, że masz. Nawet ton twojego głosu, gdy jesteś zły. Nic z tego nie urodziło się z tobą. Zostało odziedziczone, skopiowane, narzucone. A co najciekawsze, bronisz tego wszystkiego zaciekle, jakby to była najczystsza istota twojej tożsamości. Główne pytanie nie brzmi, czy jesteśmy złudzeni, lecz czy jesteśmy w stanie rozpoznać iluzję. Wyobraź sobie przez chwilę, że całe twoje życie jest jak labirynt. Idziesz, wybierasz kierunki. Wierzysz, że masz kontrolę, ale ściany zostały wzniesione, zanim postawiłeś pierwszy krok. Kiedy zaczynasz podejrzewać, że jest coś dziwnego w tej ścieżce, że powtórzenia się kumulują, że pojawiające się uczucia są przewidywalne, już okrążyłeś to samo koło dziesiątki razy. Wolność, którą nam sprzedają, jest w większości przypadków elegancką wersją posłuszeństwa. Od wczesnych lat uczymy się postępować zgodnie z rozkazami. Siedź prosto, zachowaj ciszę, odpowiadaj na pytania, nie myśl za dużo, nie kwestionuj tego, co ustalone. I tak żywy płomień świadomości jest powoli tłumiony, aż pozostaje istota, która się dostosowuje, powtarza formuły, marzy o tym, czego nauczono ją pragnąć. Istnieje brutalna różnica między byciem wykształconym a byciem uformowanym. System kształci do konformizmu, nie do kwestionowania. Kto kwestionuje, jest niebezpieczny. Kto za dużo myśli, jest zagrożeniem. I dlatego ten, kto się budzi, często pozostaje odizolowany, postrzegany jako cyniczny, gorzki lub po prostu szalony. Ale czy to szaleństwo dostrzec, że wszystko to jest ułożone jak sztuka teatralna? Że role, które odgrywamy, ojca, matki, pracownika, wzorowego obywatela, nie zostały przez nas wybrane, lecz odziedziczone przez powtarzanie. Zasady moralne, którymi się kierujemy, definicje dobra i zła, oczekiwania dotyczące tego, kim jest osoba odnosząca sukcesy, to wszystko było już tutaj, gdy się urodziłeś. A najbardziej tragiczne jest to, im bardziej starasz się dopasować, tym bardziej oddalasz się od tego, kim naprawdę jesteś. Ponieważ być może to, kim jesteś, nigdy nie miało szansy się wyłonić, przytłoczone ciężarem tylu warstw uwarunkowania. Pomyśl o tym, kiedy ostatnio czułeś coś, co nie było zachęcane z zewnątrz do wewnątrz. Spontaniczną radość, bez konieczności dzielenia się nią w mediach społecznościowych, chwilę wewnętrznej ciszy, bez potrzeby wypełniania jej powiadomieniami. Większość ludzi żyje w stanie ciągłej czujności. Nie dlatego, że świat tego wymaga, ale dlatego, że wewnętrzna pustka jest nie do zniesienia. Jesteśmy uzależnieni od bodźców. I nie jest to przypadkowe, to forma kontroli. Dopóki twój umysł jest zajęty, nie będziesz miał czasu, by podważać siebie. Nie zapytasz, czy żyjesz swoim życiem, czy tylko przetrwasz w prefabrykowanym modelu. Współczesna kultura oferuje nam mnóstwo etykiet. Nie musisz już odkrywać, kim jesteś. Wystarczy wybrać spośród tożsamości dostępnych na rynku. Jest ich dla każdego. Społecznie akceptowany buntownik, duchowy z Instagrama, przedsiębiorca, który nigdy nie śpi, sfrustrowany romantyk. Wszyscy z ścieżkami dźwiękowymi, gotowymi frazami, motywacyjnymi hashtagami, ale żadna z tych tożsamości nie jest tobą. To maski, które nosisz, by uniknąć konfrontacji z pytaniem, na które nikt nie chce odpowiedzieć. Kim jestem bez tego wszystkiego? To właśnie w tym momencie większość się wycofuje, ponieważ stawienie czoła pustce jest przerażające, a porzucenie iluzji jest bolesne. Umysł opiera się, niepokoi, szuka jakiegokolwiek rozproszenia.
To jak wyjście z ciemnego pokoju w stronę słońca, oczy bolą, wzrok się zamazuje, instynkt chce wrócić do komfortu cienia. Tylko że gdy już dostrzeżesz trik, coś się zmienia. Nie możesz już dłużej oszukiwać się jak wcześniej. Dyskomfort to początek wyzwolenia. Konfuzja to znak, że zaczynasz widzieć. Ale nie oszukuj się. Dostrzeżenie iluzji to nie koniec. To tylko drzwi. Wielu dociera do tego punktu i czuje dumę z odkrycia prawdy. Ale to również jest przebranie ego. Odkrycie, że życie jest grą, nie uwalnia cię od niej. Musisz odejść od stołu, puścić figury, porzucić potrzebę wygrywania. Uwarunkowany umysł będzie walczył ze wszystkich sił, by utrzymać starą strukturę. Stworzy nowe iluzje, bardziej subtelne, bardziej wyrafinowane. Przekona cię, że teraz naprawdę jesteś przebudzony, że jesteś inny niż reszta, że osiągnąłeś coś wyjątkowego. Ostrożnie, to najniebezpieczniejsza ze wszystkich iluzji. Dlatego prawdziwa transformacja nie pochodzi z wiary ani z nowej filozofii. Pochodzi z ciszy, z obserwacji, z obecności, która nie osądza, która tylko widzi. Kiedy pozwalasz sobie obserwować swoje myśli jak ktoś, kto obserwuje chmury na niebie, bez chęci kontrolowania, bez chęci zmiany, po prostu widząc, coś w tobie zaczyna się reorganizować. Umysł przestaje być polem bitwy i staje się czystym lustrem. I w tym lustrze być może zobaczysz po raz pierwszy coś, czego nigdy nie widziałeś. Siebie samego, bez filtrów, bez odziedziczonych głosów, bez potrzeby wydawania się czymkolwiek. Teraz, gdy już dostrzegłeś, że coś jest nie tak na powierzchni, czas zagłębić się. Ponieważ to, co jest tutaj stawką, to nie tylko twoje zrozumienie świata, ale twoje własne istnienie. Czy wierzysz, że masz esencję, prawdziwe ja, które stoi za tym wszystkim? Coś niezmiennego, co jest tobą w najczystszej formie? Ta idea jest kusząca, kojąca i właśnie dlatego jest jedną z najlepiej zachowanych iluzji. Ja, którego bronisz z takim zapałem, być może nigdy nie istniało tak, jak myślisz. Składa się z wybranych wspomnień, z traum przebranych za osobowość, z mechanizmów obronnych, które nauczyłeś się nazywać charakterem. Wyobraź sobie, że twoje ja to kolaż. Każdy kawałek przyszedł skądś. Zdanie, które twój ojciec mówił, gdy byłeś dzieckiem. Odrzucenie, którego doświadczyłeś w wieku 16 lat. Zwycięstwo, które nauczono cię świętować. Strach, który odziedziczyłeś, nie zdając sobie z tego sprawy. Żaden z tych elementów nie został wybrany świadomie. Zostały wchłonięte, zachowane, ukształtowane, a z czasem zacząłeś identyfikować się z tym kolażem, jakby był pojedynczym obrazem. Ale jeśli zaczniesz usuwać te części, jedną po drugiej, co zostaje? To jest ślepy punkt większości ludzi. Mają panikę na myśl, że za kim jestem może nie istnieć solidna tożsamość, tylko przestrzeń. I w tej przestrzeni jest cisza. Cisza, która nie jest pusta, ale pełna obecności. Większość ludzi ucieka od niej, jakby była przepaścią. Ale tylko w tej ciszy prawda zaczyna się wyłaniać. Ponieważ umysł jest uzależniony od tworzenia narracji, a dopóki jest zbyt aktywny, zawsze będziesz w jakiejś historii. Może to być historia ofiary, zwycięzcy, poszukiwacza duchowego, buntownika, ale nadal jest to historia. A prawda, ta, która naprawdę wyzwala, nie jest w żadnej narracji. Pojawia się, gdy wszystkie one się rozpadają. Krishnamurti mówił, że myśl jest zawsze stara, ponieważ jest pamięcią, porównaniem, powtórzeniem. I nie ma wolności tam, gdzie jest powtarzanie. Myśl tworzy czas psychologiczny, przed i po, czym byłem i czym chcę być. To utrzymuje nas w ciągłym napięciu, zawsze próbując osiągnąć idealny obraz. Ale ten obraz został implantowany. To nie ty go pragniesz. To odbicie wszystkiego, co zostałeś uwarunkowany podziwiać. Spójrz na wzorce, te same marzenia, te same cele, te same frustracje. Setki ludzi żyjących różnymi życiami z tym samym scenariuszem. Czy zauważyłeś, jak istnieje niewidzialny model, który organizuje społeczeństwo? Najpierw musisz wyróżnić się w szkole, potem wybrać karierę przyszłościową, znaleźć kogoś, założyć rodzinę, mieć dom, samochód, podróżować na wakacjach, pracować aż do emerytury, a potem, być może, odpocząć i cieszyć się życiem. Ale kto powiedział, że to jedyna droga? I co ważniejsze,
Dlaczego nikt nie kwestionuje tego scenariusza? Ponieważ przychodzi z nagrodami. Nagrodami, które karmią ego, które dają iluzję przynależności. Ale wszystko to ma cenę, a ceną jesteś ty. Tracisz siebie w próbie dopasowania się. Każde ustępstwo, każde ciche wyrzeczenie, każdy wybór dokonany ze strachu, wszystko to gromadzi warstwy na twojej esencji, aż zostaje pogrzebana. I wtedy, pewnego dnia, budzisz się i czujesz ciężar, którego nie potrafisz wyjaśnić. Niepokój, który pojawia się, nawet gdy wszystko wydaje się być na swoim miejscu. To twoja istota próbująca wyłonić się spod gruzów twojej persony. I im bardziej ignorujesz to wezwanie, tym silniejsze się staje. Ponieważ jest w tobie coś, co wie, nawet jeśli zaprzeczasz, że żyjesz eleganckim kłamstwem. To kłamstwo jest codziennie karmione. Przez reklamę, która kojarzy wartość z wyglądem. Przez media społecznościowe, które zamieniają samoocenę w konkurencję. Przez religie, które oferują komfort w zamian za uległość. Przez rządy, które sprzedają bezpieczeństwo w zamian za posłuszeństwo. Przez rynek, który wykorzystuje twoje lęki, by przekonać cię do kupna rozwiązania. Wszystko to ma wspólny punkt. Musisz pozostać potrzebujący, niepewny, zależny, ponieważ im bardziej szukasz na zewnątrz, tym bardziej oddalasz się od jedynego źródła, które naprawdę ma znaczenie. Twojej własnej jasności umysłu. Jasność umysłu to nie mistyczne oświecenie. To dostrzeganie tego, co jest tutaj, teraz, bez filtrów umysłu. To dostrzeganie, kiedy reagujesz na pradawny lęk, kiedy powtarzasz rodzinne wzorce, kiedy nosisz społeczną maskę, kiedy oszukujesz się pięknymi słowami, by uzasadnić wybór oparty na niepewności. Ta jasność jest zaciekła, ponieważ nie idzie na kompromisy. Nie jest łagodna dla kłamstwa, ale jest wyzwalająca, ponieważ tylko kiedy widzisz więzienie, możesz zacząć z niego wychodzić. A więzienie, wbrew temu, co myśli wielu, nie jest na zewnątrz. To nie inni, ani okoliczności, ani polityka czy ekonomia. Prawdziwe więzienie tkwi w sposobie, w jaki myślisz, w automatycznych obwodach twojego umysłu, w sposobie, w jaki interpretujesz świat. I to na szczęście można zdemontować, ale wymaga czegoś, na co niewielu jest gotowych, całkowitej obecności. Nie przez 5 minut dziennie, ale jako ciągły stan uwagi. Pełna uwaga, czyli mindfulness, została zbanalizowana, zredukowana do techniki łagodzenia stresu. Ale jej prawdziwa moc sięga znacznie dalej. Kiedy obserwujesz swoje myśli bez reagowania, bez identyfikowania się z nimi, zaczynają tracić siłę. Stary program zaczyna zawodzić. Dostrzegasz, że nie jesteś swoimi myślami, że nie jesteś swoimi uczuciami, że nie jesteś swoją historią. I wtedy otwiera się przestrzeń. W tej przestrzeni po raz pierwszy może wyłonić się coś autentycznego. Ale ten proces nie jest szybki, nie jest komfortowy i przede wszystkim nie jest liniowy. Zobaczysz, jak wpadasz w te same pułapki. Zauważysz, że ego jest sprytne, że przebiera się nawet za duchowość. Poczujesz się samotny, ponieważ większość ludzi nadal żyje pod zbiorową hipnozą. Poczujesz strach, ponieważ wyjście z iluzji jest jak utrata gruntu pod nogami. Ale to w tej przepaści zaczyna się wolność. Jeśli dotarłeś aż tutaj, to dlatego, że coś w tobie nadal opiera się zbiorowemu uśpieniu. Być może nie potrafisz nazwać tego, co czujesz. Być może nawet w pełni nie rozumiesz, co zaczęło się wyłaniać, ale już nie możesz dłużej ignorować. Przebudzenie nie jest lśniącym objawieniem, jest cichym procesem dekonstrukcji. Najpierw upadają pewności, potem postacie, następnie pragnienia i w końcu samo ja. Nie zostaje prawie nic, tylko przestrzeń, surowa, naga, przerażająca. Ale ta przestrzeń jest żyzną glebą, gdzie coś prawdziwego może rozkwitnąć. Świat nie chce, byś odkrył tę przestrzeń. Chce cię zajętego, rozproszonego, podzielonego, emocjonalnie niestabilnego. Przemysł rozrywkowy nie służy sztuce, lecz alienacji. Media nie informują, lecz warunkują. Większość rozmów, które prowadzimy w ciągu dnia, nie jest prawdziwą komunikacją. To hałas. To teatr społeczny, taniec masek, gdzie każdy interpretuje to, w co wierzy, że jest. I wszyscy, w głębi duszy, boją się ciszy, ponieważ w ciszy wewnętrzne hałasy się ujawniają. I niewielu ma odwagę usłyszeć, co tam jest.
System, który nas otacza, nie jest podtrzymywany przez bezpośrednią przemoc, ale przez strach. Strach przed brakiem akceptacji, strach przed porażką, strach przed utratą tego, co masz, strach przed brakiem tego, czego pragniesz, strach przed samotnością, strach przed śmiercią i przede wszystkim strach przed życiem bez celu. Dlatego stale sprzedaje się nam wersję sensu. Zrób to, a będziesz szczęśliwy. Miej tamto, a będziesz kompletny. Podążaj tą drogą, a będziesz miał spokój. Ale to wszystko jest towarem, a ceną jest twoja wolność. Ludzki umysł, zdesperowany w poszukiwaniu bezpieczeństwa, łatwo kupuje ten pakiet. Woli jakąkolwiek odpowiedź niż żadną. Dlatego często zamieniamy jedno więzienie na drugie. Porzucamy materializm i wpadamy w duchową pułapkę. Wychodzimy z konformizmu, by przywiązać się do idei bycia kimś wyjątkowym. Zmieniamy kostium, ale scena pozostaje ta sama. Potrzeba brutalnej odwagi, by nie chcieć już niczego więcej, by nie dążyć do bycia kimś, by po prostu być obecnym. I uwierz, to jest znacznie rzadsze niż się wydaje, ponieważ kiedy przestajesz chcieć zmieniać siebie, zaczyna się prawdziwa transformacja. Nie ta, która pochodzi z wysiłku, dyscypliny czy samodoskonalenia, ale ta, która wyrasta z pustki. Kiedy nie ma już nikogo działającego, to co pozostaje, to życie w najczystszym stanie. Świadomość bez formy, percepcja bez osądów, cisza, która nie jest nieobecnością, ale całkowitą obecnością. I tam być może znajdziesz coś, czego nawet nie wiedziałeś, że szukasz. Spokój, który nie zależy od niczego. Ten spokój nie jest wynikiem praktyk ani przekonań. Nie jest nagrodą za zrobienie wszystkiego dobrze. Nie można go gromadzić, kupić, ani nauczyć. On po prostu jest. I można go dostrzec tylko wtedy, gdy przestajesz się poruszać w jego kierunku. Jest tutaj, teraz, w tej dokładnej chwili. Ale twój umysł jest uwarunkowany, by zawsze szukać w następnym kroku, w następnym projekcie, w następnym ulepszonym ja. I dlatego nigdy go nie znajdujesz. Współczesna neurobiologia zaczyna potwierdzać to, co mistycy zawsze mówili. Mózg może się przeprogramować, może oduczyć się starych wzorców i tworzyć nowe obwody. Plastyczność neuronalna jest prawdziwymi drzwiami do transformacji, ale nie otwierają się one za pomocą magicznych formuł. Wymagają konsekwencji w obserwacji, jasności intencji i przede wszystkim oderwania od wyniku. Każda głęboka zmiana zaczyna się od aktu widzenia. Widzenia z uczciwością, widzenia z odwagą, widzenia bez ucieczki. A widząc, uwalniasz się, ponieważ to, co widzisz z jasnością, już cię nie kontroluje. Ten stary gniew, to kompulsywne pragnienie, to ograniczające przekonanie, kiedy są widziane u swego źródła, tracą moc. Ale to samotna droga. Nie dlatego, że musisz oddalić się od ludzi, ale dlatego, że niewielu cię zrozumie. Powiedzą, że stałeś się dziwny. Nazwą cię zimnym, aroganckim, rozczarowanym. Ale w rzeczywistości po prostu wracasz do domu, do siebie, do tego, czym zawsze byłeś, ale nigdy nie miałeś przestrzeni, by zaistnieć. To jest ostateczny wybór. Wrócić do komfortu iluzji lub podążać ku nieznanemu świadomości. I nie chodzi o wybór dokonany raz. To ciągły akt. Każdego dnia będziesz zapraszany, by zapomnieć, by się rozproszyć, by się zgubić. Każdego dnia świat będzie próbował wciągnąć cię z powrotem do zbiorowej fabuły. Ale w każdej chwili możesz pamiętać, oddychać, milczeć, obserwować, nie walczyć przeciwko, ale też nie poddawać się, po prostu widzieć. I w tym widzeniu wszystko się rozpuszcza. Rzeczywistość, jaką znamy, jest plastyczna. Odpowiada na naszą percepcję. Kiedy zmieniasz sposób patrzenia, wszystko wokół się transformuje. Ale nie dlatego, że świat się zmienił, ale dlatego, że przestałeś interpretować. I być może po raz pierwszy zobaczyłeś, nie ma wyznaczonego przeznaczenia, nie ma obowiązkowej misji, nie ma stałego sensu. To wszystko są konstrukcje. Jedyną prawdą jest to, co przeżywasz teraz, bez pośredników. I to teraz jest jedyną rzeczą, którą masz. Dlatego nie szukaj formuł, nie idealizuj mistrzów, nie ufaj temu, kto mówi, że ma wszystkie odpowiedzi. Po prostu zanurz się w ciszy własnego doświadczenia.
zaufaj swojej wizji. Ale przede wszystkim bądź gotów stracić wszystko, w co wierzysz, że jesteś, jeśli chcesz odkryć, czym naprawdę jesteś. Ponieważ tylko ten, kto umiera dla siebie, może w końcu żyć. Żyć bez iluzji, żyć bez masek, żyć bez potrzeby bycia czymś więcej niż czystą obecnością. Już widziałeś, jak iluzja się rozpada. Już poczułeś wezwanie. Już dotknąłeś, choćby przez chwilę, tej cichej przestrzeni, która nie potrzebuje wyjaśnień. Teraz pozostaje pytanie, czy masz odwagę żyć, wychodząc od tego? Czy może wrócisz do teatru z tymi samymi rolami, tymi samymi lękami, tymi samymi przetworzonymi pragnieniami? Wybór, jak zawsze, należy do ciebie. Ale wiedz, gdy już zobaczysz, nie da się tego odzobaczyć.